Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Game Masterem. Dzisiaj spotykamy się na ogólnym podsumowaniu kampanii Ashanu. Jest sporo rzeczy, które możemy powiedzieć i warto całą tą historię podsumować. Jest ze mną Karolina, którą znacie jako Nel, Witam wszystkich. i Kajetan, którego znacie jako Rufena Loratrisa. Cześć. Moi drodzy, będzie to luźna pogadanka na temat wszystkiego, co było na kampanii, się wydarzyło, o rzeczach, których nie dopowiedzieliśmy, bo się nie udało lub coś się zmieniło. Ja zacznę od bardzo prostej rzeczy. Pytanie do wszystkich. Jak bardzo lubicie Heroesy 5? Które Heroesy najlepsze? Które najfajniejsze? Oddaję głos Kajetanowi. Dobrze, więc ja powiem tak. Heroesy 3 i 5 to powinien być skarb narodowy Polski. To jest moja opinia. No dobrze, to teraz moja opinia. Ja się przyznam szczerze, proszę nie bijcie mnie, nie grałam nigdy w trójkę. Tak. Za to spędziłam prawie całe moje dzieciństwo z piątką, więc piątka ma takie specjalne miejsce w moim serduszku z podpisem nostalgia. Ja odpowiem na własne pytanie. Jeżeli o mnie chodzi, ja się wychowałem na trójce. Jak miałem 8 lat, po raz pierwszy chyba grałem u kolegi. Był zawsze Team Inferno. W czwórkę grałem, ale czwórka była trochę dziwna, chociaż muzyka jest najpiękniejsza, tutaj nie ulega wątpliwości. Ale oczywiście z każdej części moim zdaniem była fantastyczna, poza 6, 7. Tam to już taki... No nie jestem akurat fanem tych, ale jeżeli mam wybierać, to ciężko wybrać. Wszystkie gry były bardzo różne, bardzo fajne, z każdymi mam jakieś wspomnienia. Lubię i trójkę, i czwórkę, i piątkę. To jeżeli już jesteśmy w pytaniach o grę, szkoda, że nasz Game Master odpowiedział, ale chciałam zadać pytanie o ulubiony zamek. No tak. Inferno, Inferno, Inferno. Okej, to dla mnie to będzie twierdza i forteca. Dla mnie to będzie Necropolis, Necropolia, Necropolis. Ale chwilę, Kajetan. Twierdza, forteca, ale w której części? W piątce. Ale co w piątce? W piątce to będzie forteca, później twierdza na drugim miejscu, a w trójce najwięcej grałem Haven, ludźmi. A, przystanią. Przystanią, dokładnie. Tak, nigdy nie umiem zapamiętać, że Przepraszam, w trójce był zamek, nie przystań. Zamek po prostu, no. nie pamiętam tego zawsze, tak stary. Przyznaję się, dawno nie grałem w trójkę. Też było to bardziej w dzieciństwie. Jechało się do kuzyna, kuzyn miał komputer nie to co ja i się grało. No, podobnie. Dobrze, to ja teraz zadam pytanie dla naszego pana Game Mastera. Czy spodziewałeś się tego, że tak polubimy niektóre postacie, jakie polubiliśmy? Między innymi, tutaj mam na myśli panią Krysię, Wiktora, Karima. Karim powiedziałbym, że chyba nie do końca był taką postacią, która miała być aż tak polubiana, w sensie on nie był aż tak jeszcze rozwiniętą postacią. Nie mieliśmy z nim żadnych super długich wątków. Na pewno starałem się, żeby te postacie były polubione przez kogokolwiek w jakimś tam mniejszym czy większym stopniu, bo uważam, że będą trochę wpływowe. Będą wpływowe szczególnie w dalszych czasach. I jak można było posłuchać na całej kampanii, no trochę tam się przewija, tak? Na sam koniec, jak było Chiaroscuro, to jednak okazało się, że jest więcej postaci, które pracują z tawerną. Więc no, tak staram się. To taka bardzo niezależna trochę gildia bohaterów. I to przyznam szczerze, cały koncept tawerny jest po części konceptem takiego miejsca, do którego możecie wrócić, z którego raczej nie zostaniecie odrzuceni w jakiś sposób. Nie to, co tam w Wampirach, jakieś Camarilla, Narchobie. Nie, tutaj wiadomo, no. Też moralność jest inna, prawda? Także tak. Dobra. To ja zadam pytanie do was. Może inaczej.
Zadam pytanie do Karoliny. Opowiedzmy, jak to się stało, że ty na pierwszej sesji grasz krasnoludką, a potem nagle wracasz na Nel. Musimy to opowiedzieć, tą historię. Ach tak, moja ulubiona historia. A dobrze, to wyszło dosyć śmiesznie, ponieważ Nel została stworzona w 2019 lub 2020 roku. Nel została stworzona 3-4 lata temu. Więc ja ją miałam po prostu zmienić. Nie do końca dobrze zrozumiałam mojego Game Mastera, czego on ode mnie oczekuje z tą zmianą o Nel. Jemu po prostu, w nawiasie mówiąc, chodziło tylko o to, że mam nie zmieniać imienia i arta do postaci, a ja zrozumiałam, że mam nie zmieniać nic i mam zostawić ją taka, jaka ma być. I do samego końca nie byłam pewna, czy ta postać będzie dla mnie odpowiednia, ze względu na to, że przez tyle czasu, przez te 3-4 lata, moje umiejętności, jeżeli chodzi o granie w Ashan, jak i same RPG, bardzo się rozwinęły. Więc domyśliłam się, że ta postać może mnie trochę cofnąć do moich korzeni. Więc Arch przyszedł do mnie z propozycją dzień przed kampanią. Hej, a może ty byś zagrała krasnoludem? Tak sobie pomyślałam, w sumie czemu nie, można by było spróbować. Nie pamiętam, jak to dalej wyszło. I ogólnie wyszło tak, że ja ci powiedziałem, żeby nie spróbować po prostu barbarzyńcy, krasnoludki, coś temperamentnego i tak dalej. I to było takie chaotyczne, bo ja zacząłem się zastanawiać, czy w kontraście do tego, co grasz na wampirze, nie powinieneś zagrać kimś trochę przy władzy. Kimś, kto będzie stawiać niektórych do pionu i tak dalej. Przypominam, że to było dzień przed zaczęciem kampanii Ashanu. Tak. A czas na stworzenie postaci, na kampanię wszyscy mieli około miesiąca. Ale wiedzieli, że zaczniemy tę kampanię jakieś 3-4 miesiące przed. To tak z Ashanem mamy duże doświadczenie, naprawdę duże, bo ten system zaczął być gdzieś tworzony w okolicach 2019 roku, może nawet 2018. Musiałbym sprawdzić. I on przeszedł bardzo wiele zmian. To jest coś, od czego absolutnie, można powiedzieć, zacząłem. Tak więc zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, jednakże przez to, że stało się to po prostu dzień przed zaczęciem kampanii, ja nie byłam tak dobrze przygotowana do grania Agris, moją krasnoludką. Więc to wyszło dosyć chaotycznie, bo ja nie byłam pewna, z jakiego ona będzie klanu, czy ja mogę być na pewno z zimowego wichru, bo to by oznaczało, że miała mocne plecy i mocny start. Troszkę mocniejszy niż reszta, ponieważ jej kuzyn miał być kimś ważniejszym w tym świecie. I do końca nie było to podjęte, czy ja na pewno mogę być z tego klanu. Nie miałam przygotowanego głosu na tą postać. Miałam po prostu taki bardzo ogólny zarys tej postaci, dlatego ja też byłam ciszej na tej sesji, bo nie do końca wiedziałam, co robię. Ja mam pytanie do pana Game Mastera. Co się stało z Lloydem i Ukharu po tym, jak się odłączyli od Nelly Ruvena? To pozostanie nadal trochę zagadką, ale mogę powiedzieć, że wrócili po części do swoich korzeni. Można powiedzieć, że Ukharu stał się bardziej religijny po wydarzeniu, które go dotknęło podczas spotkania prawdopodobnie Ojcem Niebo. Ciekawe. No to się dowiemy jeszcze, mam nadzieję. A Lloyd miał wracać i tak na święcenia kapłańskie, więc może kiedyś na nich natraficie. Przekonamy się. Ale ja tutaj jednak napomnę, bo nasza kampania kończy się dosyć w pewien sposób dziwnie. Były plany pojechać tu, tam i tak dalej. Niestety mieliśmy do podjęcia tak naprawdę bardzo trudną decyzję, bo wiedzieliśmy, że Kajetan nie będzie mógł grać od pewnego momentu już prawie absolutnie. Dodatkowo reszta graczy, osoby zaczynały być bardziej zaangażowane w swoją pracę, studia, więc wiedzieliśmy, że mamy czas. Kiedy kończyliśmy Ashan, to był koniec tak naprawdę wakacji, to mieliśmy czas do 1 września, żeby się ze wszystkim wyrobić i
byliśmy wtedy na półmetku, a raczej praktycznie końcówce Vampira Maskarady, czyli naszego Warsaw by Night i musieliśmy wybrać Ashan czy Wampir. Ze względu na to, że byliśmy bardzo daleko w historii Vampira, no zdecydowaliśmy się na to, więc tak oto nasza kampania Ashanu jest po części taką kampanią trochę zero. To nie jest pierwszy raz, kiedy z nią startujemy. Była sytuacja taka, Karolina może opowie troszeczkę. Była po prostu sytuacja bardzo podobna do tej teraz z naszą poprzednią grupą. Zaczęliśmy kampanię Ashanu, jednakże na samym praktycznie jej początku, jeszcze przed dotarciem do Timberwood, a po wyruszeniu z Stalongardu, nasza drużyna się posypała. Doszło do pewnych niezgodności i trzeba było szukać nowych graczy. No, co prawda fabuła była zupełnie inna. Prawda? Były pewne podobieństwa, natomiast no one musiały być, bo to był jednak start. Nie dało się upchnąć tego gdzie indziej, no ale te sesje absolutnie one były kiedyś nagrane, ale ja już nawet nie mam, może jakieś tam malutkie zapiski. To był kompletny brak profesjonalizmu, co tam się działo, to było takie nasze bardzo, że tak powiem, low RP i nie wiedzieliśmy, jak sobie z pewnymi rzeczami radzić. Dlatego osobiście traktowałbym troszeczkę kampanię Ashanu jako kampanię zero. Faktycznie tutaj nie zdążyliśmy jeszcze nic zrobić. Tak naprawdę historia nie zdążyła się nawet rozpocząć i zakończyła się troszkę chaotycznie, jak już zostało powiedziane i wytłumaczone wcześniej dlaczego. Natomiast kiedy znajdziemy nowych poszukiwaczy przygód, zapewniam, że wrócimy. Tak, i myślę, że wrócimy ze zdwojonym impetem. Ależ naturalnie. Dla Państwa wiadomości, Ashan zawsze miał być naszą bardziej sztandarową kampanią. Mieliśmy plany na akurat z tą grupą, która była na jakieś 100 sesji. Dla Państwa to by wyszło pewnie 300 odcinków, więc byłoby co oglądać na parę lat. Więc takie były plany i prawdopodobnie jeżeli Ashan powróci w takiej czy innej formie, będzie on dłuższy. Przynajmniej będziemy próbować, ale jak wyjdzie, no to akurat się okaże. To nie zawsze jest wszystko zależne od nas, bo kiedy zaczynaliśmy, świat wyglądał troszeczkę inaczej. Inaczej po prostu było na świecie. To były czasy jeszcze chyba przedcovidowe wtedy. Już po-covidowe, wydaje mi się. My zaczęliśmy, z tego co pamiętam, kampanię Ashanu chyba w marcu. To był już No. taki koniuszek dosłownie COVID-a. No ale to tam jednak zmieniało parę rzeczy. No i poza tym wiadomo, pewnych niezgodności z innymi graczami nie da się czasem uniknąć. Staramy się zawsze, żeby atmosfera była dobra, no ale nie zawsze wszystko da się przewidzieć. Niemniej jednak wróćmy do bardziej krzepiących tematów. Które miasto było najfajniejsze? Chyba Eridan's Crossing. Eridan's Crossing? Nie. Było najwięcej zabawy, jeśli chodzi o rzeczy, które mogliśmy, w sensie, które zrobiliśmy. Aczkolwiek domyślam się, że w stolicy też byśmy mogli dużo nabroić, że tak powiem. No, na pewno. Problem był taki, że są niektóre dzielnice, do których nie mieliśmy wstępu. No, pewnie się to zmieni w przyszłości i jeszcze pewnie kiedyś, mam nadzieję, Ruwen odwiedzi razem z Nel. Co to było? Wyższa dzielnica? Bogata dzielnica? Nie pamiętam jak Dzielnica się to nazywa. handlowa. Dzielnica handlowa. No, trzeba panią Krysię odwiedzić, Ruwen obiecał jej ten taniec. Trzeba będzie. I tam jest dzielnica handlowa, dzielnica szlachecka i dzielnica królewska. No. Ciekawe, czy do której się dostaniemy najwyżej, patrząc z tego, jak bardzo nasze postaci nienawidzą ludzi. Zobaczymy. Tak. Ale to też śmiesznie wyszło, bo my stwierdziliśmy, że zrobimy sobie trochę rasistów. No, ale to jest normalne w tym świecie w miarę, więc... Jest. Więc wyszło śmiesznie, powiem tak. To i zawsze ktoś nie lubi kogoś. To jest naturalna cecha i uważam, że
Po części tak powinno być. Wiele osób ma za sobą wojnę, różne rzeczy, no a to wiadomo, sprzyja budowaniu stereotypów i tak dalej. Zwłaszcza jak słyszało się o niektórych tylko z opowieści. Mi się bardzo podobało Timberwood ze względu na to, że było tak spokojnym miejscem, że to było aż miłe. Ale bardzo mi się też Talongard podobał, Chiaroscuro mi się podobało. Chiaroscuro było dziwne trochę w porównaniu. To prawda, ale Chiaroscuro mi się bardzo podobało ze względu na to, że no to był już zalążek nekromantów troszeczkę, tam były o wampirach jakieś wzmianki i tak dalej. Ja lubię takie rzeczy, dlatego bardzo mnie zaciekawiło to miejsce i chciałabym odkryć troszeczkę historii tego miasta. Chiaroscuro to było pierwsze takie miejsce, które rzeczywiście byliśmy w zagrożeniu po prostu będąc tam. To nie było miasto jak Talongard, gdzie jest dużo straży i tak dalej, albo Eridan's Crossing, które jest bogate. Tam było troszkę niebezpiecznie. W sensie czuć było to niebezpieczeństwo, nie że rzeczywiście byliśmy w nim. Prawda, prawda. Podobało mi się też, to chyba nie było ani miasto, ani nic, to chyba była, nie pamiętam już do końca jak to wyszło, z tą karczmą, gdzie my poznaliśmy tego złodziejaszka. Ta karczma była położona w drodze tak naprawdę w stronę do Chiaroscuro, ale tak bliżej właściwie samego w sobie Talongardu. Aha. Ale też mi się, akurat bardzo dobrze wspominam ten turniej w kości. Tak, tak. Ale turniej walki trochę, powiem, Ruvenowi nie wyszedł. To też była śmieszna akcja w sumie. Ze względu na tą akcję trochę Ruvena zmienił się charakter. Na to, że z jednej strony bardziej zaczął polegać na umiejętnościach swoich towarzyszy, że zobaczył wcale nie tak bardzo, że to nie są osoby, które tak bardzo wymagają jego obrony, więc trochę go to zasmuciło, ale z drugiej strony wiedział, że może im powierzyć większe zadania. Więc to trochę go zmieniło. Pomimo tej porażki zmienił się trochę. W sumie pytam, jakie jest wasze najcieplejsze wspomnienie Ashanu? Chyba moje, to jak z Nel i Lloydem, będąc we wsi, to były złote zboża? Nie pamiętam jak ta wieś się nazywała. Yellowdale. Jak byliśmy na wsi Yellowdale, poszliśmy do lasu zbierać rzeczy na śniadanie i rozmawialiśmy tak po prostu o naszych historiach. To chyba tak najcieplej, w sensie najmilej to wspominam. A jeśli chodzi najcieplej najbardziej, to chyba nasze początki były w Eridan's Crossing. Jak zaczęliśmy się poznawać, tak bardziej jako rzeczywiście kompanii. Po już odwiezieniu Anny. Ja natomiast bardzo ciepło wspominam chyba też dosyć te początki, jak zaczęliśmy się poznawać, taką małą rywalizację, która utworzyła się pomiędzy Ruvenem a Nel po tym pojedynku. Pojedynek w kości bardzo mi się podobał. To z takich milszych może wspomnień, o. A jeżeli chodzi ogólnie o to, co mi się najbardziej podobało, bardzo, ale to bardzo dobrze wspominam, jak Talongard został zaatakowany. A czy było coś, co wam się najbardziej nie podobało? Trudno powiedzieć, bo takie rzeczy zazwyczaj się wypiera. Ale chyba myślę, że najbardziej nie podobało mi się to, jak pierwszy raz weszliśmy do jaskini w poszukiwaniu artefaktu. Po prostu zostaliśmy zmiażdżeni tymi wszystkimi rzutami, jakie mieliśmy i też naszymi decyzjami. To nie była do końca rzecz po prostu ze względu na historię, ale no powiedzmy morale bardzo zostały zniszczone w tamtym momencie. To trochę prawda, zgodzę się, mi też się to nie podobało i ogólnie średnio wspominam wypad do krasnoludów. A nie, to mi akurat krasnoludy się podobały, mimo tego, że Bo było... lubisz krasnoludy. Tak, bo lubię krasnoludy. Krasnoludy numerem 1. Mi się nie podobało, bo nie lubię krasnoludów. Smutne zdechnięcie wszystkich fanów krasnoludów? Właśnie. Mówiliśmy o zamkach, o tym wszystkim, ale która kultura dla was, jako osób, podoba się najbardziej? No.
No powiedz, Żeby- No Kajetan. powiedz, Kajetan, że krasnoludzi. Musimy odpowiadać na to pytanie, myślę, że to Tak. jest wiadome. Ja powiem krasnoludzi, a Karolina... ciekawe co powie Karolina. Karolina, jaka jest dla ciebie najlepsza kultura? Warsaw by Night. Co? Nie. Tutaj może zaskoczę, bo mimo, że do grania naprawdę lubię nekromantów, tak nie poznałam na tylu nekromantów podczas naszej historii Ashanu, kampanii Ashanu, żebym mogła wybrać ich jako ulubionych. Na pewno bardzo lubię elfy, jeżeli chodzi o ich historię, mimo że są czasem zbyt dumne. Ale bardzo podoba mi się ich kultura i podobają mi się bardzo mroczne elfy i ich kultura. Rozumiem. Ja powiem szczerze, jako ja, jakbym miał być na waszym miejscu, ja strasznie lubię wolne miasta. Ja wiem, że ich jest trochę, o niektórych było mniej, o niektórych było więcej. Mieliśmy też parę scenariuszy po prostu w Ashanie, takich niezależnych historii. Taka mała legenda dla wszystkich słuchających. Ja mówię scenariusz, nie dlatego, że my mamy jakiś skrypt czy coś takiego, tylko ja tą terminologię to ja wyniosłem właściwie z Heroesów, bo tam się grało albo scenariusz, albo kampanię. Więc ja potem, dlatego mówię na to wszystko scenariusz, 3. scenariusz, 4, coś tam. Nie dlatego, że mam jakikolwiek skrypt, jesteśmy zawsze nieprzygotowani. Znaczy, jesteśmy profesjonalni czasem. Czasem. No, zdarza się. Ja tam zapiszę 2 słowa po jednej sesji na ogół, tak. Cel? Pojechać do. No, cel pojechać gdzieś tam. Ale wy i tak w sumie głównie tak przejedliście tą kampanię. Tutaj Prawda. próbowanie tego, tam próbowanie tamtego. Rzuty cały czas na to, czy mojej postaci zasmakuje i tak dalej. To w sumie jest taka śmieszna rzecz. Tak jak w Wampirze idziesz i tam pijesz kogoś, masz takie kurwa mać, znowu muszę się z kogoś napić. Coś takiego, znowu znaleźć jakiś cel. Tak w Ashanie. Dobra, to weźmiemy te wszystkie pieniądze, które zarobiliśmy, zamiast kupić sobie coś lepszego dla siebie, my pójdziemy do tej najlepszej restauracji. I tam kupimy tych jakichś kalmarów, innych rzeczy. Najdroższe z listy, panie. Prawda? To jak wydaliśmy wszystkie pieniądze Lloyda. Tak, to też jest dobry moment. Kurwa, jak, To też ciepło wspominam. tak, jak takie dzieci, tam mama powiedziała, idźcie do McDonalda i bierzcie co chcecie. Nie, on powiedział wszystko na mój koszt. Tak, i po prostu jak takie małe dzieci przy stole tam co by tutaj kupić? Cały stolik od razu. Dobra, wszystko co macie, całe menu. Mni. Mni? Mni? Szwedzki stół. Kajetan, szwedzki stół. Ale wymyśliliśmy coś później, że to był jakiś A ty powiedziałeś ranarski. ranarski, A Radek powiedział, no chyba nie. Airolański. airolański, bo ranarski to był że bieda, że nic nie było. Właśnie, no ty Kajetan mówiłeś akurat o pani Krysi, ale jakie, powiedzmy, nie wiem, parę postaci, które najbardziej utknęły wam w głowie i które były dla was takie bardzo ciekawe? Wiktor, hands down. no nauczył Ruvena magii run, dał zegarek i po prostu jest charyzmatyczną osobą, bardzo miłą. Ale jeszcze miałem, no Karim jest też spoko, chociaż z nim mieliśmy mało styczności, a szkoda. Prawda. Nell lubiła wszystkich, jeżeli chodzi o tawernę, ale była nimi nie tak bardzo zainteresowana. Najbardziej zainteresował ją Wiktor i jego historia. Więc to tak. Bo ma córkę Wendy. Nie, nikt tego nie wie nawet. Tylko my to wiemy. Tylko my to wiemy. I spodobał mi się również... Boże, nie pamiętam jego imienia. Skąd był? I jakiej rasy może będzie łatwiej określić? On był z Timberwood, on był łowcą. A, ten twój nauczyciel. No, taki zastępca nauczyciel. Ten No. przyjaciel mojej nauczycielki, o. Kojarzę, o którego chodzi, ale też nie pamiętam imienia. Musiałbym w notatki pewnie spojrzeć. Ja pamiętam jego wygląd, ale nie pamiętam jego imienia. On był człowiekiem chyba. Tak. Ja wam niedługo powiem, ale wy rozmawiajcie. W sumie dostaliśmy od niego koc, to tak, spoko był. A no, dał koc, dał posłanie do spania i dał trochę żarcia. Lubię go.
Dał też wpysk Ruvenowi, więc... No cóż, No cóż, zdarza się. zasłużył Ruwen. Nieprawda, to gość nie umiał pracować w drużynie. Przecież Ukharu potwierdził. Gość nie umiał pracować w drużynie. Gość ci powiedział, żebyś stanął z tyłu, a ty... No dobra, osłonieć. To po co nas brał w ogóle? Co to, kino było? Ja też chcę. Mam. Lars. To był Lars. Lars Lars, no. Jaggerson. Jaggers! Lars, syn łowcy po niemiecku? Coś tutaj śmierdzi. Coś... Ej, słuchaj, nie ma niemieckiego w Ashanie, a czasem, że jak tak stworzysz paręset postaci, to te nazwiska i różne rzeczy, to one faktycznie wychodzą jak wychodzą. I ja powiem ciekawostkę. Lars był po części wzorowany wizualnie na Matt Kittlestone. Jak on się nazywał? Matt Mikens? Ten gość, co grał w Hannibalu. O. Czekaj. Hannibal serial. Mam. Mats Mikkelsen. No. No. Piękna artykulacja nazwiska. Mikkelsen? Mikkelsen? Mats Dietman Mikkelsen? On był z Danii. Dobra, mniejsza, no, kontynuując. I na pewno do tego wszystkiego mogę dorzucić Herolda. Harold, no. Jezu, zapomniałem o Heroldzie. Tak, Herold jest bardzo ciekawą postacią, przez to jak jest Jest enigmatyczny. tajemniczy. No ale teraz to średnio możemy cokolwiek się o nim dowiedzieć. No tak, bo wyjechał. A szkoda. No wyjechali, no. Wszyscy gdzieś w jakąś stronę. Nie pytałem o to, ale które starcie, takie walka, jeżeli chodzi? Bo jestem pewien, że ktoś tam siedzi i ogląda, znaczy słucha naszych sesji i ma takie walka. Która walka była waszą ulubioną? Może taką czuliście epickość, czy fajną, czy duże zagrożenie? Bo zagrożenie było zawsze duże. Ja powiem tak. Największą satysfakcję poczułem chyba w walce z Popuszko. Po prostu jak szybko to wszystko poszło i jak dobrze się w niej zdałem, ale taka najbardziej epicka, która zapadła mi najgłębiej w pamięć, to była walka o artefakt, o rękę Karima. To, gdzie Ruven przeżył dosłownie chyba na jednym hitpoincie. Punkcie życia, no. Ale tam Ukharu prawie umarł. Tak, Ukharu prawie umarł, to też. Plus wszyscy naprawdę staraliśmy się współpracować. Ruven biegał praktycznie od Ukharu do Lloyda, tylko żeby osłaniać. Ja niestety nie miałam broni na tą walkę i czułam się strasznie bezużyteczna. Strasznie. Bo ani z miecza, ani magia tak średnio działała, ani z łuku, no też nie bardzo. To było dla mnie ciężkie. No mogliście kupić kilof. No, kilof. Walcz kilofem z gargulcami, co se latają w powietrzu, na pewno. Nel nie wygrała tam kilofa? W kości? Ale to potem. Chyba po całym tym zajściu. Nie wiem. W sumie. Ja też nie wiem, ale wiem, że potem Lloyd zgubił ten kilof. Tak, zapomnieliśmy go, kurw. Nie, to Lloyd go zapomniał. Nie bierz tego na siebie. No tak. Co 2 głowy to nie 4. Dla mnie taką najbardziej... Ciężko mi powiedzieć, bo tak te walki były, a zarazem mam wrażenie, że było ich bardzo mało w porównaniu do... Nie wiem, tego, co było co potrafiło być na przykład na krótkich scenariuszach naszych. No bo omijaliście zagrożenia, no. Często decydowaliście się nie podchodzić tu, nie podchodzić tam. Prawda jest taka, że prawie na każdej sesji była jakaś walka. Chyba że siedzieliście bezpośrednio non-stop w mieście, no to ciężko było. Ja napomnę tylko, jeśli można, o mój ulubiony moment. Moim chyba absolutnie ulubionym momentem było odwiedzenie La Segadory i przejście w taki właśnie takie mroczna fantazja. Ten taki motyw tej kobiety z tej studni, jak tam Nel zeszła, tych szkieletów, tych wzgórz, tego wojownika żelaznych wichrów. I jak tam szukaliście tego artefaktu, jak tam Ukharu stoczył ten pojedynek. Strasznie fajna atmosfera była tego wszystkiego. Było tak
mroczniej i w ogóle i też było takie ciekawe zwierciadło, bo mieliście z jednej strony miasto, które jest takie złodziejskie, szemrane, jakieś tam wspomnienia, że tam są gdzieś tam wampiry, coś takiego, nekromanci. I z drugiej strony mieliście jakiś zrujnowany kościół, po prostu Elerata, taki upadek tego wszystkiego, nawet moralnie. I to był chyba pierwszy raz, jak spotkaliście kapłanów Elerata, których stwierdziliście, że są spoko. Bo zawsze było jechanie po prostu po tych wszystkich kapłanach. Trochę prawda, trochę prawda. O, to zadam pytanie w sumie zaraz połączone z tym. Najpierw niech Karolina dopowie. Chciałam dopowiedzieć, że chyba moją ulubioną walką była walka z duchami, choć była irytująca troszeczkę, tak jak w samej grze, Okej. ale mi się podobała. No, a tak, jak nocowaliśmy u tej starszej pary. Małżeństwa tego. tak. No. No I chciałam dopowiedzieć mój ulubiony moment, bo mi się przypomniało. Bardzo podobało mi się oswojenie Gryfa i bardzo podobało mi się poznanie Delwyna i Laury, tego rodzeństwa, które władało magią wody i lodu i te występy w cyrku. Bardzo mi się to podobało. Podnoszenie słonia przez krasnoludów. No, Tak. no. Mamuta, to był mamut. To był mamut, to był owłosiony. To prawda, ale super. To ja spytam pytanie personalne bardziej, nie odnośnie postaci. Jaka według nas tu wszystkich obecnych jest ulubiona, w sensie najlepsza religia? I nie mam tu na myśli do końca pod względem, nie wiem, buffów, magii i tak dalej, tylko tak po prostu, która was najbardziej zaciekawiła? Mnie, no powiem, Ilata, bo dążenie wiedzy, spokój, taki bardzo to jest wolnościowa, rozwój. To jest taka progresywność. No. Tak, to jest mój styl taki. To jest trochę taka religia nauki. No, tak samo jak Sarelam, trochę tak. Mm? To prawda. I ja jako twórca muszę powiedzieć, że faktycznie jest coś w Sar Elamie bardzo ciekawego. Ja wiem co. Niestety. Ale udam, że nie wiem. To na pewno. I wiadomo, i Malasa. Ja też bym powiedziała Sar Elam, Malasa i Pajęcza Królowa. No tak, oblicze Aszy, Pajęczej Królowej, Mhm. o którym nasze postaci jeszcze nie wiedzą do końca. To prawda, ale ja mówię tutaj o tej prawdziwej Pajęczej Królowej, nie tej takiej, no wiecie, od tych prawdziwych nekromantów. Mhm. No, tych Tych true. Tych true nekromantów, strażników życia i śmierci, a nie tych, którzy chcą wywoływać chaos. Mhm. No to tak, na pewno. Mógłbym spytać o ulubione klasy, ale tutaj myślę, że wszyscy wzięli swoje ulubione na kampanię. A, wcale nie. A no to może właśnie nasz Game Master mógłby powiedzieć, jaka jest twoja klasa, którą stworzyłeś i jesteś z niej najbardziej dumny. Ze względu na to, że niestety słuchacze nie wiedzą, jakie mamy klasy dostępne, to ja Państwu powiem. Każdy miał tutaj duży wybór. Naprawdę, bo klas mamy sporo. Ale takie pokrótce wymienię. Pomijając podklasy, bo to trochę by zajęło. Tak u mnie dostępne fizyczne, te, które nie parają się magią, chociaż dodaliśmy w jakimś tam momencie, chyba nawet jeszcze przed zaczęciem, że nawet fizyczna klasa może się nauczyć tam 1-2 zaklęć. To tak, jest wojownik, barbarzyńca, zabójca, strzelec, obrońca, rycerz śmierci. No ale to takie tam można zostać nie od razu. Mag z magicznych, mag, czarodziej, druid, bard, czarnoksiężnik, kapłan run, kleryk, szaman, nekromanta. Są też hybrydy, czyli żniwiarz, mroczne, też musi być martwy, łowca, paladyn, arkański łucznik, no i jest jeszcze teoretycznie dom ostrza, czyli tacy magowie z bronią, to jak ktoś grał tam w te późniejsze części Heroes of Might and Magic, 6 czy 7 tam bodajże były. No i oczywiście są ukryte klasy, których nawet my nie znamy. Tak, tak żeby się przekonać w najgorszym momencie albo najlepszym. Zgadza się. Żeby było ciężko. No. W bestiariuszu już jest tam około 100, może więcej potworów, na które można walczyć. W bestiariuszu Nel jest o wiele mniej. A Ruben nie prowadzi, Ruben wszystko co potworne, no to po prostu. Ale oczywiście każda ta klasa miała rozwinięcie, tak jak widzieliśmy
Ukharu był wojownikiem, ale na ścieżce rycerza. Ciekawostka, klasa była ta inspirowana oczywiście rycerzem z Heroesów 5, ale też jeżeli chodzi, on miał taką kombinację z walki, można pamiętać. Moją inspiracją był Devil May Cry. Co tam? Kajetan, ty grałeś obrońcą. Tak, zgadza się. Dalej gram. Zdecydowałeś się, miałeś wybór rozwinięcia obrońcy w tarczownika run lub zbrojmistrza, a zdecydowałeś się na tarczownika run, więc bardzo krasnoludzko. Ta klasa została stworzona dawno temu, chociaż ja ją zmieniłem kompletnie koncept, bo kiedyś były prośby o to, żeby ktoś był jednak bardzo twardy. No i Ruwen z czasem coraz mniejsze obrażenia, ale coraz bardziej twardy, jak żółwik. No i tutaj Karolina na łowcy. To nie jest taki ranger, jak mieliście chociażby w D&D, tylko bardziej taki tropiciel, taki, który zna się na potworach, taki bardziej, taki łowca potworów trochę. I właściwie tą ścieżką poszła Nel, bo można było być łowcą głów, łowcą potworów, czy łowcą czarów. Akurat łowcy, tak od siebie mogę dodać, nie mylcie ich z łowcami z 5. edycji Dungeons and Dragons. Nasi łowcy mogą walczyć. Najlepiej, żeby walczyli każdym rodzajem broni i umieli każdy styl walki. Tak, absolutnie. Bardziej jak Wiedźmini. Ale odeszliśmy troszkę od pytania, bo chciałem spytać ulubione klasy. Ja wszystkie lubię. No nie, musisz mieć jedną, z której jesteś najbardziej dumny. Z jej konceptu stworzenia. Nie. Jak tworzyłem klasy, usiadłem i powiedziałem sobie, dobra, ja jako osoba nie lubię grać, nie wiem, wojownikami. Dla mnie po prostu złapanie za miecz i machanie nim nie jest szczególnie fajne. Ja bym chciał mieć, ja to zawsze lubię takie hybrydy, że możesz mieć miecz, jakąś tam magię, tutaj zaklęcia wzmacniające tam pipo, wiesz, teleportujesz się, coś tam robisz, ale usiadłem do tego tak, że jak tworzyłem te wszystkie klasy, one z nazwy brzmią bardzo znajomo dla wszystkich. Ja się wcale nie dziwię, bo one to jednak czerpią ze świata Ashanu, to wiemy wszyscy. To jeżeli o to chodzi, to stwierdziłem, kurczę, to musi być tak dobre, że jak ja wam przedstawię te klasy, to wy nie będziecie mogli zdecydować. Bo ja chciałem nimi tak zagrać, że nawet ja nie wstydziłbym się tym, że grałbym wojownikiem. I teraz tak faktycznie jest. Zagrasz sobie wojownikiem i masz tą kombinację i robisz się coraz silniejsze uderzenie z każdym trafieniem. To jest... Bardzo lubię tą mechanikę. Ale jako wojownik można było też zostać... Tutaj się śmialiśmy, bo ja w sumie to stworzyłem specjalnie trochę pod Kajetana, bo miałem takie, kurde, on pewnie będzie chciał tym iść. Do wojownika ścieżkę samuraja, ale nie wybrał. Tak, takie zaskoczenie małe dałem. I również ścieżkę korsarza. Ścieżka korsarza powstała znacząco później. To akurat już nie było opcji jej wziąć, jak zaczęliśmy kampanię. Ale jest znacząco ciekawsza niż inne ścieżki moim zdaniem. To jak miałem właśnie wspomnieć o mojej ulubionej klasie, to będzie to na pewno obrońca, ale później chyba ścieżka korsarza. Chcę nią kiedyś zagrać. Mam nadzieję, że będzie mi dane. Ja niestety, tak jak tutaj Arch powiedział, stworzył klasy w taki sposób, żebyśmy nie mogli się zdecydować i udało mu się to perfekcyjnie. Nie mogę się zdecydować. Na pewno zagrałabym sobie kiedyś czarnoksiężnikiem, ponieważ jego pakty bardzo lubię i są bardzo ciekawe. Na pewno bardzo chętnie zagrałabym sobie kiedyś żniwiarzem, tudzież nekromantą. Na pewno, nie wiem, szamanem na przykład. Ale także słuchacze, którzy słyszeli na przykład świąteczną sesję, to przecież tam pojawiła się klasa kanoniera, która jest podstawowo strzelcem. Nie wiem, czym wygraliście, nie pamiętam. Ja grałam berserkerem. Barbarzyńcą berserkerem. Ja chyba czarodziejem grałem. Wiatru. No tak. Czarodzieje u nas to tacy troszeczkę, jak ktoś zna Awatara, to tacy benderzy tych wszystkich żywiołów. Zaklinacze czy coś w tym rodzaju. Dużo osób pyta mnie, Arch, dasz podręcznik od Ashanu? A ja mówię, nie dam podręcznika od Ashanu. Moi drodzy, kiedyś nadejdzie dzień, w którym
Możliwe, że zaczniemy swojego Kickstartera, czy inny. Nie wiem, co się teraz robi, nie znam się na tym na razie. I możliwe, że wydamy to jako podręcznik do grania i wtedy będziecie w stanie to zakupić. Nie wiem, kiedy ten materiał się ukaże. Obecnie jest 1 stycznia 2023, więc troszeczkę pewnie poczekaliście na ten materiał. Natomiast faktycznie, jak wszystko ułoży się fajnie, to z miłą chęcią wydam to. Będą ładne obrazki, fajne opisy, żebyście też mogli zagrać. Czy będzie dołączona do tego kampania Ashanu? No nie. Nie będzie. Ale napiszę coś specjalnie dla was. Jak będzie moment na to. Ale nie bierzcie tego. Nie bierzcie. Grajcie swoje, grajcie jak wam się wydaje. Zawsze używajcie wyobraźni. Bo tam czyjeś teksty, to one rzadko pasują. Ja przychodzę na sesję, mówię, dobra, słuchajcie, jedziemy do jakiegoś tam miasta elfów, będzie fajnie. Oj, tak, nasze one-shoty też były bardzo organizowane, z tego co pamiętam. Jeden cel. Do one-shotów się bardziej przygotowywałem niż często do kampanii, chociaż do kampanii to jest trochę inaczej, bo tutaj mam wielką listę postaci niezależnych, ja wiem, że one gdzieś podróżują, gdzieś są. Ten świat zawsze był żywy. Ktoś wam mówił, słuchajcie, musimy się spotkać w piątek, nie pamiętam jak piątek był po aszańsku. Zaraz sprawdzę. Dzień... Piątek Szalda. to był Szalda. Dzień szalasy. No to dzień szalasy, no dziękuję. I jak po prostu się nie postawiliście w tamto miejsce, to tam osoby już nie było, pojechała. To i zawsze wszystko żyło. Coś wam się nie udał? Trzeba iść do następnego. U mnie nie ma, także jest jeden cel na kampanii, to jest taki duży sandbox. A mam nostalgię, jak patrzę na te wszystkie grafiki aszańskie. Daj spokój, Ja też. jak mi się przypominają te akcje nasze z Ashanu na początku. Ja pierdolę. Daj spokój. Jeszcze ta muzyka w tle. Piękne. Pozdrawiam bardzo Paula. Paul. Jakąś ty piękną muzykę stworzył. Zawsze jak ta muzyka leci, czuję się jak w domu. Ja też. No, tak czujesz się, jakbyś siedział na ganku w tym bujanym fotelu i po prostu obserwował pole przed sobą. No. Taka moja interpretacja. I to jest właśnie, drodzy Państwo, piękno tego wszystkiego, że tutaj ja wiem, że każdy ma zupełnie inne podejście do tego, że każdy oczekuje różnych rzeczy, ale moi gracze zawsze mieli ogromną i dziką przyjemność z tego właśnie chodzenia, kupowania sobie jedzenia, obserwowania zachodów słońca. Może te pewne rzeczy nie są jakieś takie, wiecie, nie sprzedają się może tak jakby jako takie kinowa akcja i tak dalej, ale nigdy nie odbieram tej przyjemności z tych takich codzienności w Ashanie. Tak, bo ta codzienność jest na tyle odmienna niż ta wampirza, że tutaj nie martwimy się, że cały czas ktoś nam chucha na kark i coś planuje złego w naszą stronę, tylko tutaj jest tak trochę błogo. Możemy bardziej... Potem by tak nie było, to ci powiem. Spoiler alert. Potem też by was ścigały różne organizacje. Ale teraz jest teraz. No tak. Wiesz, wracasz sobie na przykład do takiego Timberwood, myślisz sobie, idę sobie, kupię nowe krzesło, tam patrzysz, a tam wszędzie twarz po prostu Ruwena, poszukiwany, 50 000 sztuk złota. No i tak by było, nie? I ja tutaj na starcie kampanii, jak rozmawiałem i tworzyliśmy, powiedziałem też, słuchajcie, wybierzcie sobie miejsce, które was najbardziej znienawidzi, bo na pewno któryś z was znienawidzi, to sobie wybierzcie najlepsze. Tak, i my kolektywnie z Karoliną wybraliśmy ludzi. To tak przerąbane bym powiedział, tak elfy rzadko opuszczają Airolan, to jest całkiem niezły przeciwnik, bo przynajmniej wiesz, no one za tobą nie pojadą czy coś, jak tam wejdziesz na ich tereny, to tak. Krasnoludy są dobrym przeciwnikiem, bo nigdzie nie podróżują, a ludzie? Dużo ich. No. Nie, ja chyba Ruwenowi wybrałem, z tego co wiem, piratów ogólnie. Tak, ale ja mówię względem progresu jakby historii. No. To tak.
Ja wybrałam... Na początek, żaden to spoiler, demony. No tak, ale mówimy o tym, co spotykasz na co dzień. To krasnoludy. No, to Ja wątpię, że się dogadam z krasnoludami. Ja po prostu nie mogę. Ruben się dogaduje z krasnoludami dlatego, że go po prostu śmieszy ta ich temperamentność, ten ich charakter. A ty uważaj, bo w końcu któryś krasnolud się przyczepi, że elf starczą naszymi zapiskami? Co to za herezja? Jeszcze czarny? Yo, what? Czas go zniszczyć. Jeszcze lubi wodę, coś mówi o wodzie, pojebany jakiś. No. Dobra, na ścięcie. Ruwen jest akurat Najgorszą osobą. ciekawym przypadkiem, który miałby się dogadać z krasnoludami, bo ja osobiście tego nie widzę. Może z pojedynczymi przypadkami. Bo Kajetan jest masochistą. To prawda. To prawda. Stworzył Banu Hakim Anarchach. w anarchach, pyskującego do wszystkich, a potem stworzył Ruwena. Elfa z wysp, który wygląda dziwnie względem swoich jasnych braci. Co prawda tutaj, i względem naszego świata, przyznam szczerze, rasizm na tle tego, jaki ktoś ma pigment skóry, nie istnieje. Chociaż w sumie Nie istnieje, ale Ruwena można wziąć za mrocznego elfa. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda No. mroczny tak. elf. Jakby ktoś powiedział komuś, te mroczne elfy to są takie, wiecie, coś tam. Mroczne. Wszyscy mają takie, mroczne, może one są ciemne. A potem mówisz, no to jest mroczny elf, wskazujesz na Ruwena, wszyscy, brać go tam z pochodniami. To się kiedyś stanie, ja tylko czekam kiedy. W takim Aszanie w sumie kolor skóry to będą na ogół uznawać, że jesteś z okolic srebrnych miast, albo że pracujesz w polu. Są dwie opcje. Właśnie po pracy w polu miałem powiedzieć, że osoby, które najbardziej powinny być nam nieufne i najbardziej nas nie lubić, były zazwyczaj najmilsze, czyli po prostu chłopi. Jak przyjechaliśmy do Yellowdale, to tam wszyscy byli dla nas mili. Ale bo wiesz, bo to jesteście dla nich taką atrakcją. Przyjeżdżają jakieś tam z mieczami, jacyś tacy dziwni, wymalowani w ogóle. Dla nich to jak cyrk po prostu. Trochę tak. No i w sumie prawda. No. Trochę tak było, taki cyrk odjebaliśmy tam. No, A. Wiesz, myślę, że jak ktoś się tam przeprawiał przez jakieś tam dziwne osoby w czasach średniowiecznych, nawet naszego świata, i tam się gdzieś zatrzymali, to każdy tam wychodził z domu, spytać, zobaczyć, co oni tam mają i tak dalej, nie? No to podróżnicy chociażby z Bliskiego Wschodu w czasach średniowiecznych na pewno byli atrakcją z tego, jak po prostu inaczej wyglądali. Prawda. I cieszmy się, że w Aszanie istnieje język powszechny. Tak. Bo to by było trudne. to by było trudne. Ale w sumie patrząc na to, Ruwen jest największym poliglotą naszej drużyny chyba. Nie, chociaż Nel ma jeszcze smoczy. Tak? Co? Nie. Jakie Nel ma powszechny, elficki, drow, czyli mrocznych elfów, ale podstawowy i zna podstawowy inferno, czyli język demonów. Dobra, nie, to mamy tyle samo języków. Mamy 4 języki każdy. Powszechny, ja też mam średni elficki, podstawowy krasnoludzki i podstawowy akłański. No to widzisz. No widzisz. Każdy z każdym się w miarę dogadamy, jakby tak pomyśleć. No. No, w sumie to tak. Ah. A o tym, skąd Nel i Ruwen znają takie języki, więcej na kampanii. Za 300 lat. Bo jeszcze tego nie było. Nie wiem, czasoprzestrzeń się jakoś zachyla, czas przestaje działać, czas jest względny ogólnie, więc No, No, a Kajetan też jest względny. Kajetan też zakrzywia Okej, od to czasu też jest przestrzeń. względny. To był idealny moment na laga. Także jak widać, po nas mamy kompletną nostalgię do tego świata. Dawno już nie graliśmy sesji w tym systemie i bardzo tęsknimy. Tęsknimy. Po mrokach wampirów i tym wszystkim. Nie chcę już płakać. Czas Ja chcę odpocząć. Ja będę płakać w momencie, w którym i w Wampirze, i w Aszanie będzie moment, w którym będziemy mieć po prostu przerąbane. Tak, ja nie chcę płakać na Aszanie, ja chcę płakać ze szczęścia, ze śmiechu na Aszanie. Wyszła bardzo komedyjna jednak ta kampania w jakimś tam aspektach. Uważam, że każde spektrum emocji było. Ale tej komedii, no nie da się ukryć. Ona była i to było jej sporo i ja zawsze ją lubiłem.
że my pomimo tego, co graliśmy, to ta komedia się cały czas pojawiała. Tak, bo plusem było to, jak nasze postacie były z innych rejonów i nie miały pojęcia o swojej kulturze. I po prostu my zawsze mieliśmy o czym dyskutować. Zawsze. To prawda. Więc zawsze dało się jakiś cięty żarcik opowiedzieć albo jakąś śmieszną sytuację zaaranżować. Ty jeszcze sobie wybrałeś, że byłeś z Wyspy Zmierzchu i ty powiedziałeś, że ty całego Talanu nie znasz, więc ty się akurat najbardziej utrudniłeś sobie pod tym względem. Tak. Jak to Kajetan, no. Mam pytanie do Game Mastera. No jedziesz. Czy Kraborg naprawdę istnieje? Dowiemy się. Tak, istnieje. Odpowiem na to. No, takie małe pytanie, to mogę. Czy Ruwen go zabił? No nie wiem. Zobaczymy. W przeszłości w sensie opowiadał często. To prawda. Ach, te opowieści. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ktoś zaszedł tak daleko ze słuchaniem podcastu. Jestem bardzo ciekaw, jakie wy, słuchacze, macie wspomnienia z naszej serii, które momenty wam się najbardziej podobały, które kultury, które miasta i tak dalej. Bardzo chętnie usłyszę o waszych ulubionych religiach, postaciach. To zawsze ciekawe. To prawda, my tutaj możemy mieć w miarę podobne poglądy ze względu, że po prostu te same postacie nas interesują, a może komuś się coś innego spotkało, No. spodobało. Tutaj wiadomo, dużo postaci trafiało do różnych osób. To tak jak z Kajetanem pomiędzy sesjami się śmialiśmy, że Kajetana zainteresował bardzo Kowal z Talongardu, który nie miał dla mnie żadnego większego, że tak powiem, backgroundu historycznego. A on miał takie, no ja muszę mu pomóc, no bo tamta babka, to ona ukradła go, ona jest zła, ona go Tak. pewnie z interesu wyrzuciła coś tam. No i było tak dużo tekstów od A to ciebie. Ja po- ci mówię, daj spokój, człowieku, czemu ty go tak bardzo lubisz? Za co ty go lubisz? To jest po prostu To jest- zdenerwowany kowal, to jest zawsze wkurwiony kowal, czemu ty go lubisz? To jest ogólnie żart w naszej grupie, że ja i Kajetan często interesujemy się postaciami, które są kompletnie bezużyteczne dla fabuły i niepotrzebne i nigdy nie mieliśmy się nimi zainteresować, ale zawsze to robimy. Ja tam robię jakiś tam, przyjeżdża gość, potomek, Sarelama, a wszyscy, dobra, słuchaj, Krysia, to opowiedz nam, jak to było, jak ty tam ten topór zdobyłaś. No i to jest właśnie klasyk tego i to jest to piękno. Ale ja Dobrze. staram się, wiadomo, że jak ktoś się zainteresuje jakąś postacią, dorobić jej jakieś tam tło fabularne, no bo jak widzę, że jest zainteresowanie, no to wiadomo, fajnie byłoby coś powiedzieć. Właśnie przypomniałeś tą sytuację z potomkiem Sarama, my ją kompletnie olaliśmy praktycznie. Nam powiedziałeś, no przejeżdża jakiś gość, a my po prostu, okej, nara. Ja chciałam się nią zainteresować, ale oni potem wjechali do dzielnic, do których ja nie miałam dostępu i miałam takie, no szkurwa, nie wejdę tam. Tam Krysia wyszła i zbierała jakieś kwiaty, czy coś Tak, tam. Tak, że rozrzucali kwiaty po tym. Ona sobie wzięła to do ulicy. wazonu, wszystko, nie? No. I wolę. No co, Krysia jest bardziej interesująca niż potomek Sarelama. Dla mnie Wiktor, okej? Dla mnie Wiktor osobiście, ale nie no, Nel powinna. Ja tutaj zepsułam, bo Nel powinna się tym zainteresować ze względu na jej No, wiarę. ale w sensie nas interesuje cała ta paczka starych poszukiwaczy przygód. Właśnie Wiktor, Karim, no Krysia i jeszcze postaci, które nie poznaliśmy. Aquilion? Mężczyzny w ciaraskóro nie pamiętam. Właśnie, Quillion. Quillion. Quillion też. Też był interesujący. Też, ale on jest dla mnie trochę bardziej smelly fishy. Dla mnie jako dla Karoliny. Dla Nel nie, ale dla mnie tak. No tak, co może planować jakiś tam miły starszy gość, który mieszka w bardzo bogatej dzielnicy, w bardzo biednym mieście? Nie, ja po prostu się nauczyłam po wampirze takiej trochę nieufności do wszystkiego i ja muszę się tego wyzbyć na Aszanie trochę bardziej. Czy ja wiem? Aha, no fajnie. Ale ten Ciaraskuro nie było wcale biedne. Kajetanie, źle to pamiętasz. Ciaraskuro było bardzo dobrze zbudowanym miastem. W sensie, Tylko było były te szemrane trochę. No właśnie, i przez to wydawało się takie biedne. Ale nie było biedne, A, bo to jest stolica. Księstwa Byka? Tak. Dobrze, Oni fajnie. tam po prostu są tacy ostrzejsi, że tak powiem. Tak jak z tym księstwem Wilka też było wspomniane, że tam jest tak. Mhm. Te takie po prawej stronie księstwa, ten
kruka, wilka i byka, to one były zawsze takie, no takie Ze względu na styczność z orkami. Pewnie. orkami, nekromantami i srebrnymi miastami. A my tylko do tych praktycznie pojechaliśmy. My nie podjechaliśmy na przykład do jednorożca, do... My... Dużo kontentu, Ciągnie nas do niebezpieczeństwa. tak. Ale miast jest jeszcze wiele przed wami. Tutaj będzie można książkę napisać. Byle nie do kregu. Jakie w końcu było ulubione zwierzę Ruvena? Papuga. A, okej. Ogólnie Ruwen, co ciekawe, jest bardzo zainteresowany lotnikami. W sensie zwierzętami, które umieją latać. A. Ptakami. Hmm. O Jezu, ta scena z kobietą w barze z armii, co miała orła chyba, czy sokoła, Mhm. gdzie Ruwen się tym zainteresował. Chyba Ona było była, w Timberwood. ona była Tak. strzelcem wyborowym, no. On się bardziej zainteresował tym ptakiem niż tą kobietą. No. Kajetan w pigułce. Ej, yo! Ale to w sumie prawda. No dobra, dobra. Stąd jest żart. Interesujemy się bardziej tym, czym nie powinniśmy. Ja nie wiem, czy już pytałem, czy nie, ale najśmieszniejsza akcja, bo dla mnie śmieszy mnie strasznie, jak o tym pomyślę. Co prawda tam był ten worek po ziemniakach, ale on będzie w jakichś tam wpadkach raczej, bo tam była poważna ta scena, co tam to ciało trzeba było. Co ja mówię tam, mam worek. Ale śmieszyło mnie zawsze, jak zaczęła się kampania i wszyscy się tam przedstawiacie. Ruven Loratris z Łajby, coś tam, Złotych Piasków. Nie pamiętam, jak to szło. Pod bandery Złotych Piasków. Spod bandery Złotych Piasków. A ona uściskuje ci rękę i mówi Krystyna. I wy tam prawie wszyscy z krzeseł spadliście, bo wy czekaliście na jakieś takie fantasy name, takie z generatora praktycznie, że coś tam, ona powie Ludmiła Binkin tam. A tu Krystyna. To też was śmieszyło, że tam wszyscy, tam jakieś polskie imiona i tak dalej. Ja nie korzystałem z żadnych generatorów, nigdy. Mnie bardzo śmieszyła zawsze sytuacja, jak Lloyd używał telepatii na wszystkich. I tam były nasze wewnętrzne żarty. Halo, straciłem połączenie. Chyba zasięg tracę. No, to było No. śmieszne coś tam. Oby połączenia nie zerwało tam przez burzę. No ja to pamiętam. No. Może wyżej, czekaj, podniosę cię. No, Może wyżej, lepszy zasięg. tak. Ale też w sumie było śmiesznie dosyć z Shodojem. Śmiesznie O. było się wcielić w jeden ten moment, co ja tam u Karu odgrywałem. Śmiesznie było się dowiedzieć, że Shodoj tak naprawdę jest samicą, nie samcem. Tak. Śmiesznie było się dowiedzieć, co się stało z Shodojem, kiedy był pod jednym dachem z mężczyzną, Z byczkiem, no. z byczkiem. Ale moim zdaniem najśmieszniejsze chyba było ta sytuacja chyba z masażem stóp Lloyda. A niestety. O, my jej nie mamy. Nie mamy jej? Nie. To jest, Kur- to jest słuchaj, rozdział chyba 4, co ja tam robiłem skrót. Ja o tym zapomniałem. O nie. Drodzy Państwo, przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację, ale tam była rozmowa filozoficzna Lloyda z Nell na temat życia, śmierci, różnych aspektów i Lloyd próbował zarobić i ogłosił się jako lekarz i taka babcia do niego przyszła i mówiła, że ma chore stopy. I ona takie śmierdzące stopy mu dała do masażu i wyczyszczenia i tak dalej. Jakieś teksty tam robiliśmy. W ogóle u Karu przyszedł do toalety tam nie wiem. Albo to Ale też Krentist był zabawny. A, Krentis. Nawiązania do Office'a w obu systemach. nie pamiętam Krentisa. Który to było? Ja go pamiętam tylko dlatego, że mam go w notatkach. To był, słuchaj, nie poznaliście go, z tego co pamiętam, ale to był dentysta po prostu w Talongardzie. Tak, on się ogłaszał po prostu jako lekarz od zębów. A. Denis ta- Krentist. Ale ta cała sytuacja też jak przez chwilę mieliśmy stoisko z jedzeniem tego gościa w Talongardzie. A i sprzedawaliście, wcieliliście tak. się w sprzedawcę. Ale Jak ja nie tej mam zębów. babci orzechy właśnie sprzedawaliśmy, a ona na wszystko odpowiadała. Nie mam zębów, nie mam rodziny. Nie, ona na sam koniec to powiedziała. Ale to fakt. A
z innej beczki, już tak schodząc z śmiesznych rzeczy, który był najbardziej dramatyczny, taki łapiący za serducho dla was moment? No, cyrk. Atak na Talongard. No, to jak matki z dziećmi uciekały, to jak wszyscy byli spanikowani, straże zaalarmowani. Chaos. Uważam, że świetnie zrobiłeś tego atmosferę. Świetne to było całe to przejście z takiego właśnie pokazu magicznego do czegoś takiego. Tak, i że na drugi dzień było widać konsekwencje tego, że No. prawie nikogo nie było na ulicach, całe to obszar cyrku stał się po prostu jednym wielkim miejscem takiego, Jezus, jak to się nazywa? Śledztwa? Śledztwa. O to mi chodziło. Z takiego złotego, magicznego miasta Talongard stał się szary. Bardzo szary. Tak. Tak w mojej głowie, w mojej wyobraźni stracił wtedy wszystkie kolory, jakie tylko były. No i cieszyłam się, że mogłam poznać innego łowcę, który badał to zdarzenie. No, pamiętam. No. Tak. Cornell miał na imię. Mhm. Ja nie wiem, czy on się kiedykolwiek mi przedstawił, jeżeli mam być szczera. Cornell albo Angst. Zaraz ci powiem. On mi się chyba nigdy nie przedstawił, ze względu na to, że byłam dla niego podejrzana. Podejrzani Też. znowu o ten. Znowu o zawsze. coś podejrzani, no świetnie. Bardzo Każdy- biały elf i bardzo czarny elf. Coś tu nie gra. Tak, dokładnie. W sumie wyglądamy podejrzanie, jakby tak o tym pomyśleć. No tak jak No. staniecie koło jakiegoś mieszczana, po prostu wiesz, z widełkami i ustawić was w szeregu, no to takie wszyscy by patrzyli na was. Tak, Ale- zwłaszcza, że jeszcze nosimy te płaszcze z kapturami. No, ale ogólnie cały ten powóz Misterio, jak my tam wchodziliśmy, jak były wokół niego czerwone róże, ludzi, którzy z nim współpracowali, nie wiem, to, że w ogóle zobaczyliśmy ciało Misterio, które wyglądało jakby eksplodowało, jak opisywałeś, że wszędzie było mięso, resztki ciała i krew, to mi się wydawało wręcz mroczniejsze wtedy od wampira, bo nawet na wampirze nie jestem w stanie sobie przypomnieć takich sytuacji, gdzie widzielibyśmy aż taką masakrę. No, to było troszeczkę wydarzeń, więc widzicie, no nie zrobiliśmy tak wcale mało na tej kampanii. My mamy takie zawiedzenie, że tutaj nie wyszło 100 rozdziałów, a wszyscy mają takie, ale ja was słuchałem przez jakieś 80-100 godzin, takie, jak to mało? Ja bym pograł kolejne 100. No, my jesteśmy świrami RPGowymi. Jesteśmy. O, a z takich śmiesznych rzeczy to jeszcze martwa kura Lloyda była dosyć zabawna. O tak, to właśnie może wyjaśnijmy to, bo Ciekawostka, jak była czas kreacji Lloyda, to Lloyd pierwotnie miał być ciemny, miał być z wysp i miał mieć na imię Chi. Ale Arch zabronił mu tego, powiedział, że to nie jest koncept dla niego i nie pozwolił mu iść taką postacią. Po czym przyszedł do niego Kajetan i powiedział: chcesz grać czarnym gościem z wysp? Pewnie. jasne, będę mógł odpierdalać? Count me in, man. Ale właśnie chciałbym wyjaśnić, bo ludzie mogą nie rozumieć, czemu Ruben tak bardzo boi się kur. I tego podobnym zwierzęt. To wyglądało tak, że podczas tworzenia postaci wymagane od nas było to, że choć jedną fobię musi posiadać postać. I wszystkie fobie, które wybierałem, były już zabrane. Wybrałem więc coś takiego mniej bolesnego, czyli taki mały lęk wysokości i po prostu wpisałem w internecie dziwne fobie. Tak, encyklopedię fobii przeglądaliśmy. Ja z tego co pamiętam, Lloyd miał lęk przed tym, że będzie sam. To jak go zostawiliście w okolicach tego jeziora w Eridan's Crossing, to chyba był 5. rozdział, to on był przerażony na śmierć. U Karu miał lęk przed byciem zakutym, związanym i tak dalej. I ty miałeś przed kurami, a Karolina Nannel chyba 2 miała fobię aż.
Tak, ja miałam 2. Tej drugiej nie pamiętam, już muszę przyznać, dawno nie zaglądałam na kartę Nel, ale wiem, że jedna polegała na tym, że Nel bała się, że ktoś może przejąć kontrolę nad jej umysłem lub może być w jej umyśle, więc Lloyd jak zadzwonił do niej telepatią, Nel była spanikowana wtedy. Bardzo. Pierwsze spotkanie z telepatią było takie, że my przestaliśmy w ogóle na chwilę ufać Lloydowi. Trochę, no. No, takie śmieszne, ale to było bardzo, bardzo, bardzo w postaci, tak? Nie uznaliśmy takiego, no jest takie zaklęcie w tym systemie, no to może Coś ją coś cały takiego. czas siedzi w naszej głowie. Ale takie słyszysz nagle czyjś głos w głowie, nie takie. Aha, a drugą fobią Nel, już widzę, jest strach przed utratą pamięci, ponieważ nawet sobie zapisałam cytat, kiedy żyje się tak długo, łatwo jest zapomnieć o wielu rzeczach. Dlatego Nel wiele rzeczy zapisuje, pisze swoje, co prawda listy pisze z innego powodu, ale bardzo szczegółowo prowadzi swoje dzienniki i notatki. No, Karolina więcej notatek z sesji niż ja. To prawda. Z obu systemów. No i co, moi drodzy, chyba będziemy kończyć już. Chyba Ja już tak. nic nie mam. Ja chyba też nie. Jak nam przyjdzie do głowy, to nie dogramy, niestety, ale myślę, że ta około godzina podcastu wystarczy na tyle, żeby was zaspokoić w jakiś sposób z tym, co nie zostało dopowiedziane. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, możecie napisać je w komentarzach. Jest duża szansa, że na nie odpowiemy. Na Tak? pewno odpowiemy, Na pewno odpowiemy. chyba że za trudne się wylosuje. Albo takie, o które nie możemy jeszcze wiedzieć. No. No, No i trzeba napomnieć na pewno, że kampania, która będzie po tym, no tutaj Ruwen może pojawić się już mniej jako główny bohater razem z Nel. To więcej Kajetan wam powiem. Tak. Ze względu na to, że posiadam teraz trochę mniej czasu wolnego, ze względu na studia, ale też i pracę, nie jestem w stanie zawsze stawić się na sesji. Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście bardzo chcę grać i będę starał się jak najczęściej uczestniczyć w przygodach moich kompanów, ale nie jestem w stanie obiecać, że będę na każdej, więc fani Ruwena, możecie teraz zebrać się w kółko i płakać kolektywnie. Ja też płaczę z wami. Ale mamy nadzieję, że Kajetan znajdzie czas, będzie miejsce, żeby wpadł i zobaczymy, no. Ruwen nadal pozostaje gdzieś tam w grze. Tutaj się nic nie zmieni. Może wróci silniejszy. Może wróci z 3 tarczami. Może z 4. To już czas pokaże. Ale Nel na pewno... Chociaż nie wiadomo. Ale wiadomo, że Karolina będzie. I zobaczymy, no. Mamy nadzieję, że zaczniemy grać na nowo. Będzie fantastyczna drużyna, którą polubicie na nowo, jeżeli byście fanami osób, które już z nami nie grają. Mam nadzieję, że nowe osoby przypadną wam do gustu i będziemy wspólnie kontynuować tą magiczną przygodę Talania w naszym systemie Ashanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Zapraszam oczywiście na naszą wiki fandomową Ashanu. Link na pewno w opisie, na której pewnie zostawimy wiele informacji na temat postaci, ich historii, skróty, potwory i tak dalej. Wszystko, co było w sumie w Ashanie, co nam przyjdzie do głowy, to tam zamieścimy. Także dziękuję pięknie za dotrwanie z nami do tej historii, do końca jej. Dziękuję wam pięknie, moi gracze, za bycie do tego momentu. my również dziękujemy. Dziękujemy za stworzenie tego świata, tego systemu i tych pięknych historii. Tak, mamy nadzieję, że będziecie przeżywać je razem z nami. Dziękujemy wam. I do usłyszenia. I do usłyszenia. Do następnego dnia. Nasza baśniowa opowieść się nie skończy. A dopiero zacznie. Trzymajcie się.